tym odcinku porozmawiamy na temat błędów oraz jak ich uniknąć podczas wynajmu krótkoterminowego. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Jesteśmy dzisiaj na jednej nieruchomości w Oxfordshire, która działa od 2 lat na wynajmie krótkoterminowym i chciałbym dla Was poruszyć właśnie tematy 3 najczęstszych błędów i jak ich unikać. Że pierwszym, najważniejszym z mojego punktu widzenia, jednym z najważniejszych błędów jest brak właściwego zarządzania. Przez te 2 lata miałem tutaj kilka firm zarządzających, ponieważ dużo osób czy firmy po prostu nie robią pracy, nie wykonują pracy dobrze lub zaniedbują swoje obowiązki, chcą brać ilość, a nie robić jakość. No i z tym jest jeden z właśnie największych błędów, że firmy zarządzające chcą jak największych profitów, więc biorą jak najwięcej nieruchomości. No i to się równa z słabą obsługą klienta i nie ma takich wyników, jakie powinno być. Szczególnie właśnie obsługa klienta opada w takich sytuacjach, kiedy zarządca ma za dużo nieruchomości pod okiem. No i tutaj robi wszystko z automatu, nie ma takiego kontaktu z klientem, co jest bardzo ważne, bo jednak na koniec dnia goście wystawiają dobrą opinię, jeśli jest dobra usługa. Jeśli nie są do końca zadowoleni, to albo nie wystawią opinii wcale, albo wystawiam negatywną, a wiadomo, że w tym biznesie negatywne opinie nie pomagają, tylko pogarszają sytuację, no bo na stronach takich jak Booking czy Airbnb nieruchomości z dobrymi opiniami są na samym początku listy i najczęściej takie nieruchomości są wybierane na początku, jednak jeśli nie mamy tych opinii, czy mamy je słabe, no to lądujemy na końcu listy i wtedy wiadomo, że to się wiąże też z mniejszą ilością tych rezerwacji. Także jeden z głównych błędów, który uważam w wynajmie krótkoterminowym, to jest słabe zarządzanie. Dlatego polecam korzystania z firm, które mają doświadczenie, ale przede wszystkim nie robią masówki, bo ten wynajem krótkoterminowy w ostatnich 2 latach zrobił się dość modny, bo są zupełnie inne zyski niż w wynajmie długoterminowym i też goście nie mają prawa do nieruchomości, więc właściciele nie muszą się martwić, że ktoś przestanie płacić i nie będzie można go wyrzucić z takiej nieruchomości lub będzie musiała być sprawa sądowa, więc warto dobrze zweryfikować firmę, która będzie zarządzała, czy ma doświadczenie, jaki mają zespół i jak po prostu działają. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że warto umówić się na możliwość rezygnacji maksymalnie po miesiącu. Spotkałem się z kilkoma sytuacjami, gdzie moi znajomi, którzy działali w biznesie dość długo, podpisali umowę z firmą, która chciała od nich przynajmniej 6 miesięcy wypowiedzenia, a przez ten czas właśnie wzięli dużą ilość nieruchomości, no i nie wykonywali tej pracy dobrze, ponieważ nie powiększyli zespołu, a tych nieruchomości było bardzo dużo. Mówimy tu już w setkach. No i ta usługa została zaniedbana, zaczęły spadać słabe opinie, no ale przede wszystkim nie było takich profitów, jakie powinny być, bo dalej są kredyty, opłaty, czy nawet część nieruchomości mieli strategii rent to rent, dalej trzeba płacić, że tak powiem, zobowiązania do właścicieli, no nie było tych profitów, więc to taki uważam jeden z głównych błędów, który może
zmieść z planszy w tym biznesie, to jest właśnie słabe zarządzanie i warto na tym się skupić na samym początku. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w dwóch wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 tysięcy funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od $500,000 wzwyż. I polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces. I inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Kolejny, drugi błąd to jest nieodpowiednia promocji nieruchomości. To też po części wiąże się z zarządzaniem. Teraz jest pytanie, czy sami zarządzacie, czy po prostu właśnie używacie agencji. Ja osobiście używam agencji, ponieważ mam kilka projektów naraz, a bardziej specjalizuję się w wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych. No i później wiadomo, te projekty trzeba wykonać, czyli budowa, remonty i nie jestem w stanie robić wszystkiego naraz, więc korzystam z firmy zarządzającej, która kompleksowo się zajmuje wynajmem, całym zarządzaniem. No i teraz jest ważna kwestia, którą jako właściciele, jako inwestorzy warto mieć na względzie, jak się ogłaszają, gdzie się ogłaszają, jaką mają bazę danych, no bo to też jest dość istotny temat, czy używają tylko Bookingu, Airbnb, czy tylko tych dwóch stron. Firma, z którą ja współpracuję, ogłasza się na 38 stronach i też jest sporo firm, mają już bazę danych, gdzie po prostu mają direct bookingi, czyli bezpośrednio od klienta, nie przechodzą przez pośredników. No i wiadomo, jednak jest większy profit, bo taki Airbnb kasuje 20% prowizji, Booking 15%, do tego są jeszcze koszta channel managera, czyli takiego kanału, który łączy wszystkie te portale ze sobą. No i ta promocja ma duży tutaj wpływ na przychody, jakie błędy są często popełniane, że właściciele czy zarządcy nie skupiają się na tym na początku, żeby jak najbardziej rozreklamować tą nieruchomość, a powinna być właśnie też, każda nieruchomość powinna mieć konto na Google, gdzie są dane kontaktowe i osoby, które na przykład zauważyły nieruchomość na Airbnb, czy na Bookingu, czy na jakiejś innej stronie, mają możliwość bezpośrednio skontaktować się do właściciela, no bo wiadomo, często goście, którzy bookują, chcą zarezerwować na dłuższy termin, chcieliby też trochę ponegocjować ceny. W przypadku używania stron, takich jak właśnie pośredniczych, nie ma możliwości negocjacji ceny, po prostu jest stawka, albo akceptujesz, albo nie. No i właśnie czasami można, powiedzmy, zejść 5-10% z ceny, która jest na markecie, no ale i tak koniec końców na tym się zaoszczędza, no bo już nie trzeba płacić tej prowizji, więc uważam, że jest to błąd, jeśli chodzi o nieodpowiednią promocję nieruchomości
No i rozwiązanie, czyli dopilnować, żeby te nieruchomości były ogłaszane dobrze, żeby nie było jakichś blokad kalendarza, bo też spotkałem się z jedną agencją, która miała jakieś problemy z tym swoim channel managerem, że niektóre nieruchomości po prostu były blokowane i nie mogły zostać zarezerwowane przez gości w tym czasie, jeśli kalendarz był z jakichś powodów zablokowanych, więc to też jest kwestia inwestorów, żeby sprawdzać na bieżąco, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Kolejnym, trzecim błędem jest niedoszacowanie kosztów. Często bierzemy pod uwagę jako inwestorzy, że to, co przychodzi, takie są profity, to po prostu są profity, ale jest często właśnie niedoszacowanie kosztów pod względem sprzątania, konserwacji nieruchomości. Takie nieruchomości dużo bardziej zużywają się. Widzę nawet ten mieszkanie było 2 lata temu, pełen remont, już dobrze było pomalować, już jakieś meble albo są do prania, sofa była nowa, już widzę jakieś ślady użytkowania, więc albo trzeba było wyprać i odświeżyć, albo wymienić w niedalekiej przyszłości, więc takie niedoszacowanie kosztów jest też, uważam, dużym błędem, ponieważ trzeba mieć osobny budżet na właśnie odświeżenie nieruchomości, na sprzątanie. Też ceny sprzątania idą do góry cały czas. Ja pamiętam, jak tutaj zaczynałem na tym mieszkaniu, to sprzątanie z praniem to był koszt 40 funtów. Teraz już firmy chcą 80-90, więc w dość krótkim czasie ta cena, można powiedzieć, się podwoiła. No i warto to brać pod uwagę, żeby te koszta doszacować, nie mieć za dużych oczekiwań, no bo wtedy wiadomo, że jak są za duże oczekiwania, to się nie spinają liczby i może być to niezadowolenie z biznesu lub, że tak powiem, no niezbyt pozytywny punkt widzenia na ten biznes. Więc niedoszacowanie kosztów jest, uważam, też dużym problemem, bo jeszcze oprócz tego właśnie, że sprzątanie, konserwacja nieruchomości, tak jak wspominałem wcześniej, są koszta prowizji plus jeszcze koszta tego channel managera za ogłoszenia, za to trzeba płacić. No i to warto wszystko podsumować na samym początku, jakie te koszta będą, bo często osoby początkujące patrzą tylko, ile będą brały za noc, czy po ile będą ile oczekują, że będzie ta nieruchomość zarabiała, no ale właśnie niedoszacowanie tych kosztów może później zmienić punkt widzenia na biznes i warto o tym na samym początku przemyśleć, wziąć to pod uwagę, żeby te oczekiwania były adekwatne do sytuacji, a nie gdzieś tam jedną nogą w chmurach. Tym bardziej, że jeszcze często jest kilka firm, które są pośrednicze w rezerwacjach i one również pobierają jakąś fee, jakąś prowizję od rezerwacji. No i to też wszystko trzeba wliczyć w koszta no i być na to przygotowanych. Mam nadzieję, że w tym odcinku wyniosłaś coś ciekawego dla siebie. Planuję tutaj taką serię ekspercką na temat wynajmu krótkoterminowego, gdzie będziemy poruszać różne tematy z tym biznesem związane i będzie osobna playlista na moim kanale dla osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej tylko na temat wynajmu krótkoterminowego. Jeśli wyciągnąłeś wartość z tego filmu, daj łapę w górę, komentarz dla zasięgu. Jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do komentarzy, zadaj pytanie, postaram się na nie odpowiedzieć. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć!